Witamy serdecznie w to piękne, słoneczne popołudnie w Egipcie. Aktualnie znajdujemy się przed wejściem do hotelu, ponieważ właśnie przyjechał po nas kierowca, który zabierze nas na wycieczkę do Luxoru za pośrednictwem biura podróży Red Sea Trips. Jeżeli chodzi o wycieczki do Luxoru, mamy dwie opcje. Jedną podstawową, samo zwiedzanie Luxoru lub wycieczkę rozszerzoną, połączoną wraz z lotem balonem, na którą zdecydowaliśmy się my. Dlatego wyjazd jest po południu o godzinie 16 spod naszego hotelu. Na miejscu w Luxorze czeka na nas nocleg w hotelu, a rano zaczynamy naszą przygodę. Także zapraszamy do oglądania. A teraz czas na zmianę transportu i po ponad godzince przesiadamy się do innego auta i jedziemy dalej. Aktualnie po przesiadce czeka nas jeszcze około 3 godzin jazdy. Także szykuje nam się długie popołudnie. Ze względu na fakt, że byliśmy tylko we dwoje, a nasz kierowca bardzo troszczył się o to, abyśmy mieli jak najlepszą podróż, to już po dojechaniu do centrum Luxoru mieliśmy kilka krótkich przerw, przez co mogliśmy zobaczyć to wyjątkowe miasto w nocnej scenerii, a także skosztować bardzo popularnego tu świeżo zrobionego soku z trzciny cukrowej. Luxor nocą to zupełnie inna rzeczywistość, ale nawet po zachodzie słońca miasto tętni życiem. Mimo to i tak jest spokojniejsze i bardziej ciche niż w ciągu dnia, a ulice mniej zatłoczone. Uroku i tajemniczości nocą dodaje temu miejscu pięknie oświetlona świątynia luksorska, gdzie jasne światła pokazują ogromne kolumny i rzeźby. Wokół świątyni i wzdłuż uliczek spotkamy sprzedawców, którzy oferują lokalne pamiątki, przyprawy i herbaty. W cenie wycieczki mamy nie tylko lot balonem i zwiedzanie Luxoru, ale także kolację, nocleg ze śniadaniem w hotelu oraz transfer do wszystkich miejsc. Dotarliśmy na miejsce i teraz idziemy zjeść kolację. Najpierw zjemy tutaj, a później pojedziemy do hotelu. Dzisiaj kolację zjemy w restauracji Sunset zlokalizowanej nad brzegiem Nilu, co jest dużym plusem tego miejsca. Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się takich widoczków tutaj jeszcze podczas kolacji dzisiejszej. Naprawdę robi to wrażenie nocą tutaj. Musimy zaznaczyć, że tutaj w restauracji kolację mamy w cenie, ale na przykład jeżeli chcemy sobie dokupić jakiś alkohol typu właśnie tak jak my winko czy piwko, no to za to musimy dodatkowo zapłacić. Alkohol nie jest wliczany w cenę kolacji. A co do samej kolacji, no to mamy do wyboru kurczaczka, rybę, koftę, więc my już sobie złożyliśmy zamówienie i teraz czekamy. Na początek dostaliśmy tutaj takie zupki, zaraz będziemy próbować, i do tego dostaliśmy pieczywko. Do drugiego dania dostaliśmy już tutaj warzywka, plus do tego sosik. Ja na kolację wybrałam koftę, do tego dostałam taki w kształcie serduszka ryż ułożony. Tutaj Bartek ma kurczaczka i również ryż z warzywkami. Za nami bardzo dobra kolacja. Jeżeli chodzi o cenę wina, no to które my sobie wybraliśmy, to za 2 lampki zapłaciliśmy 10 euro. Mieliśmy możliwość płacenia w funtach egipskich lub w euro, ale tutaj skorzystaliśmy z płatności euro. Teraz jedziemy do hotelu. Dotarliśmy już do hotelu. W ogóle hotel jest zlokalizowany przy samym bazarku, więc może jeszcze sobie wyskoczymy na jakiś spacerek, tylko teraz idziemy się zameldować. Podczas całej wycieczki towarzyszy nam nasz kierowca, który dba o całą organizację i chodzi z nami do każdego punktu i troszczy się o to, aby wszystko przebiegło sprawnie i bez komplikacji. A teraz pokażę Wam, jak wygląda pokój, który dostaliśmy. Znajduje się on na 4. piętrze. Tutaj mamy łazienkę, bardzo duże lustro. Tutaj mamy toaletę, tutaj prysznic z wanną. Do tego tutaj na wyposażeniu znajduje się właśnie suszarka. Mamy również dużą szafę. Do tego koce, gdyby nam było zimno. Tutaj znajduje się telewizor, lodówka. Na wyposażeniu pokoju oczywiście znajduje się klimatyzacja. Mamy tutaj czajnik, żeby zaparzyć sobie herbatkę.
Do tego duże podwójne łóżko i zaraz Wam pokażę, jakie mamy widoki z okna. Tutaj. Jakie mamy widoczki. A teraz pokażemy Wam coś najlepszego w tym hotelu, co znajduje się na 7. piętrze i właśnie tam jedziemy. Z windy bezpośrednio wychodzimy tutaj na taras, gdzie znajduje się basen. Do tego mamy tutaj lodówkę z alkoholami, stoliczki. Zaraz Wam pokażę, jakie są widoki. Tutaj jest również bar, gdzie możemy napić się kawy, herbaty lub jakichś napoi. I tutaj rano będziemy mogli zjeść śniadanie. A teraz Wam pokażę tutaj z tej strony. Widać bazar, na który mieliśmy się wybrać, ale stwierdziliśmy, że jest już dość późno, bo jest 22, a o 4 rano musimy być gotowi. Więc bazarek sobie dzisiaj odpuszczamy, ale za to pokażę Wam tutaj widoczki z tej strony przy basenie. W barze tutaj Pan nam doradził takie piwko. Teraz właśnie sobie tutaj posiedzimy i troszeczkę odpoczniemy. Ogólnie ze spraw organizacyjnych sprawa wygląda tak, że około godziny 22 zjawiliśmy się tutaj w tym hotelu. Teraz mamy taki czas dla siebie, ale o 4 rano musimy być gotowi, czekać już w recepcji na naszego kierowcę, który zabierze nas na lot balonem, a po locie balonem już po wschodzie słońca wrócimy tutaj ponownie do hotelu i będziemy mogli tutaj zjeść śniadanie, a później ruszymy kolejno zwiedzać. Więc my relaksujemy się teraz i widzimy się jutro rano. Dzień dobry, w kolejnym dniu jest 5 rano, czekamy właśnie przed hotelem na naszego kierowcę i zaraz jedziemy na lot balonem o wschodzie słońca, także zapraszamy. Po kilkunastu minutach jazdy busem dotarliśmy do portu w centrum Luksoru, gdzie wraz z przewodnikiem kierujemy się na łódkę. To właśnie tu przepłyniemy na drugą stronę Nilu. Na łódce czeka na nas mały poczęstunek kawą, herbatą i ciasteczkami. Ze spraw organizacyjnych musimy zaznaczyć, że właśnie podczas przeprawy na drugą stronę wszyscy musieliśmy podać swoją wagę, aby organizatorzy mogli nas podzielić na odpowiednie grupy. Po kilku minutach rejsu dopłynęliśmy na drugą stronę Nilu i teraz będziemy wsiadać do busików i jechać dalej. Tutaj mamy małą zbiórkę i za tym panem idziemy. Zaprowadzi nas do odpowiedniego busa i pojedziemy dalej. Po około 20 minutach, 25 dojechaliśmy na miejsce. Tu już wszystkie inne grupy się pozbierały, a my idziemy cały czas za naszym przewodnikiem. Powiem Wam, że bardzo ciekawie to wygląda, kiedy są takie grupki, te balony leżą na ziemi. Ja nie wiem jak Ty, ale ja zaczynam się trochę stresować. Dobra, żyjmy metodą, że żyje się raz. Lot balonem nad Luksorem to jedno z najbardziej wyjątkowych przeżyć w Egipcie. Wszystko zaczyna się bardzo wcześnie rano, ale nikt nie odczuwa zmęczenia, tylko ogromną ekscytację. Wokół panuje duże poruszenie i każdy nie może się już doczekać startu. Widok balonów położonych na ziemi, które powoli się napełniają i jeden po drugim unoszą w powietrze, zapiera po prostu dech. Widok jest niesamowity, a kilkanaście balonów unoszących się nad naszymi głowami zaczyna rozświetlać niebo. Część balonów za nami już wystartowała do góry, możecie je zobaczyć tutaj za mną. My jeszcze czekamy, teraz następne się będą właśnie rozkładały. Załoga pomaga nam wejść do kosza, a start jest zaskakująco łagodny i nie ma żadnego szarpnięcia. A po chwili jesteśmy już w powietrzu i ziemia zaczyna się oddalać coraz bardziej. Widoki zaczęły się zmieniać z minuty na minutę i w jednej chwili Luksor rozciąga się pod nami. Słońce zaczęło wychodzić zza horyzontu i nagle całe pola, rzeka i świątynie były w świetle dnia. To był moment, który zrobił na nas ogromne wrażenie. Z góry widać Dolinę Królów, świątynię, wioski oraz Nil. Wszystko wyglądało inaczej niż z ziemi. Lot balonem to jedno z tych przeżyć, które zostają w głowie na długo.
Lot trwał około 35 minut, a lądowanie było spokojne i łagodne, gdzie na ziemi czekała ekipa, która pomagała ściągnąć balon na ziemię. To nie był zwykły lot, to jeden z tych momentów, które zostaną z nami na zawsze. Po zakończonym locie udajemy się do busów i jedziemy do portu, gdzie czeka na nas łódź, którą przepłyniemy na drugą stronę Nilu, a później już busem wracamy bezpośrednio do hotelu, w którym spędziliśmy dzisiejszą noc. Ponownie jesteśmy na 7. piętrze tutaj w hotelu, gdzie właśnie zjemy sobie śniadanie i zaraz Wam pokażemy, jak ono wygląda. Jeśli chodzi o śniadanie tutaj w hotelu, to mamy tutaj kawkę, herbatę, soki, możemy zjeść jajka. Tutaj mamy inne przekąski, coś na słodko, bułeczki. Zaraz zobaczymy, co jest tutaj. I tutaj mamy takie ziemniaczki, warzywka zapiekane i oczywiście toster, także tak to wygląda. Jest godzina 9, my jesteśmy już po śniadaniu i czekamy teraz na kierowcę, który zabierze nas tutaj na wycieczkę, aby zwiedzać Luxor. Tak jak wspominaliśmy na początku, są dwie możliwości wycieczki. Jedna jest to z lotem balonem, to co my wybraliśmy, lub po prostu zwiedzanie Luxoru i dojazd tutaj jest rano. Więc to już co kto woli, my zdecydowaliśmy się na tą inną i teraz dołączymy po prostu do tej grupy, która tutaj przyjedzie. Właśnie przyjechał tutaj po nas kierowca, który nas wczoraj tutaj przywiózł i teraz jedziemy dalej zwiedzać. Dotarliśmy na miejsce. Tutaj mamy naszego pana przewodnika, który mówi w języku polskim. Dzisiaj będzie nas bardzo mała grupa, z reguły są to większe grupy. Na początek mieliśmy krótkie zebranie informacyjne, gdzie nasz przewodnik poinformował nas, jaki jest plan na dzisiejszy dzień. Zaczynamy od zwiedzania Karnaku, później w planach mamy rejs po Nilu, gdzie na drugiej stronie zjemy lunch w restauracji, a kolejno udamy się do Doliny Królów. Zobaczymy dwa kolosy Memnona, świątynię królowej Hatshepsut oraz fabrykę alabastru. Według planu zaczynamy od zwiedzania Karnaku, gdzie na wstępie czeka na nas mała kontrola bezpieczeństwa. A później możemy zobaczyć mapy Egiptu, przy których nasz przewodnik opowiada bardzo ciekawie i dokładnie historię tego kraju i jego zabytków. Tutaj przed wejściem dostaliśmy bileciki do skanowania, ale to później zostaje jako pamiątka dla nas, bo przy każdym wejściu jest nowy bilecik. Kompleks świątynny Karnaku to największa starożytna świątynia religijna na świecie, poświęcona głównie bogowi Amonowi. Zanim dotrzemy do głównego celu wycieczki, czeka nas kolejna kontrola bezpieczeństwa. I już po kilku minutach możemy podziwiać ogromny mur wejściowy do świątyni. Jest to bardzo rozpoznawalna część Karnaku. A tuż przed nim czeka nas aleja sfinksów z głowami baranów. Baran był świętym zwierzęciem boga Amona, dlatego posągi te mają ciało lwa i głowę barana. Nasz przewodnik nie tylko bardzo ciekawie opowiadał o tym miejscu, ale także dał nam kilka minut czasu wolnego na zrobienie zdjęć, zanim ruszymy dalej. Możemy tu zobaczyć bardzo charakterystyczne posągi, kolumny i hieroglify na ścianach. Dzięki przewodnikowi możemy poznać historię tego miejsca i wiele ciekawostek, jak na przykład to, że Ramzes III padł ofiarą wewnętrznego spisku, zwanego jako spisek z haremu. Głównym i bardzo rozpoznawalnym miejscem jest tu wielka sala hypostylowa, która zawiera 134 kolumny o wysokości do 21 metrów i robi ogromne wrażenie. Tu również mamy trochę czasu wolnego na zrobienie zdjęć. Tylko tu mamy niepowtarzalną okazję zobaczyć jeden z najwyższych starożytnych obelisków, wykuty z jednego bloku granitu, czyli obelisk Hatshepsut. Kompleks Karnaku zawiera aleję sfinksów, świątynię Mut, świątynię Honsu, świątynię Amona oraz święte jezioro, a całe zwiedzanie trwa około 1,5 godziny.
Gdy nasz przewodnik skończył opowiadać o tym fenomenalnym miejscu, mieliśmy jeszcze około 20 minut czasu wolnego, aby móc spokojnie spacerować po całym kompleksie i w pełni chłonąć klimat, jaki tu panuje, oraz podziwiać posągi, świątynie i hieroglify. Po tym czasie wracamy do kawiarni, gdzie czeka na nas przewodnik i po drodze możemy zakupić pamiątki w jednym ze sklepów lub u osób stojących przy wyjściu z Karnaku. Niestety w tym przypadku trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ nie wszyscy sprzedawcy są tu uczciwi i łatwo można zostać oszukanym. Niestety, ale mieliśmy wątpliwą przyjemność spotkać jednego z nich. Na miejscu czeka już ponownie nasz kierowca, z którym jedziemy do portu, a tam przed nami kolejny punkt programu, czyli rejs po Nilu. W porcie bezpośrednio udajemy się na łódkę, którą popłyniemy w rejs. Jesteśmy bardzo małą grupą, ale mimo to podczas rejsu na łódce nie ma innych dodatkowych osób, tylko my. Podczas rejsu dostajemy owocowe przekąski, czyli banany i arbuzy. A czas umila nam arabska i polska muzyka oraz obsługa, z którą możemy tańczyć podczas rejsu oraz nawet sterować łodzią. Rejs trwa około 40 minut i jest to świetny sposób, aby odpocząć w trakcie zwiedzania i zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy. Rejs po Nilu to spokojna wyprawa, która pozwala nam wczuć się w miejscowy klimat, nie zajmuje dużo czasu, a zostawia niezapomniane wrażenia. Po rejsie i dopłynięciu na drugą stronę Nilu udajemy się do restauracji, w której mamy lunch. W restauracji obowiązuje samoobsługa, a jedzenie jest w cenie wycieczki, ale napoje są już dodatkowo płatne. W ramach lunchu możemy skosztować regionalnych zup, których jest 3 do wyboru. Do tego zjemy tu różne sałatki, warzywa, ryż, mięsa, makaron oraz coś na słodko. W tej restauracji mamy 30 minut przerwy, żebyśmy właśnie mogli sobie na spokojnie coś zjeść. Z restauracji po lunchu odbiera nas nasz kierowca i jedziemy dalej. Kolosy Memnona to 2 monumentalne posągi powstałe około 1350 roku przed naszą erą. Mają około 18 metrów wysokości, a ich celem było strzeżenie wejścia do świątyni grobowej. Mimo że są jedyną pozostałością po niej, to nadal robią ogromne wrażenie. A my mamy tu 10 minut przerwy, zanim pojedziemy dalej. Kolejnym punktem naszej wycieczki jest fabryka alabastru. Idziemy do środeczka. Okej, alabastar się farby, biały alabastr, bryzowy alabastar, zielony alabastar. Alabastrowy to szlachetny marmur, to big block. This artist بتعمل أنفاس بول dziękuję. Rżura, بول inside, was بتكون easy. Orkel. Bazar, Hatshepsut, Karnak, this is $5, $2, this Badruba, this Bedronka. And the black one, this is plastic, no original. The gray is the Albo basalt, no broken easy, okay? Dziękuję bardzo, follow me inside. Thank you. Po pokazie produkcji wyrobów z alabastru mamy możliwość zakupienia ich tu na miejscu w sklepie, gdzie wraz z zakupem dostaniemy certyfikat potwierdzający fakt, że produkty są oryginalne i z tym dokumentem nie będziemy mieć problemów na lotnisku. Dodatkowo możemy tu napić się kawy lub herbaty. A ceny pamiątek z faktu na to, że są zrobione z alabastru, są znacznie droższe niż na stoiskach na targu czy sklepikach przy hotelu.
Od fabryki tylko kilkanaście minut jazdy autem dzieli nas od kolejnego punktu wycieczki, czyli od świątyni Hatshepsut. Tutaj też na początku wita nas mnóstwo sklepików z różnego rodzaju pamiątkami, przyprawami i strojami. Ze względu na odległość, jaka nas dzieli od świątyni, podjedziemy do niej Meleksem. I tu mamy 30 minut na zwiedzanie, podczas którego możemy wejść na najwyższy taras i podziwiać jej wszystkie zakątki. Świątynia Hatshepsut to jedna z najbardziej niezwykłych budowli starożytnego Egiptu. Zbudowana została u stóp stromych klifów, które tworzą dla niej naturalne tło. Jej cechą charakterystyczną jest trójpoziomowa konstrukcja z tarasami połączonymi rampami. W środku możemy zobaczyć malowidła, kaplice poświęcone bogom, pomieszczenia grobowe oraz miejsce kultu pośmiertnego królowej. Całość jest zachwycająca i idealnie wpisuje się w otaczający ją krajobraz. Po zwiedzeniu świątyni ruszamy do ostatniego już punktu naszej wycieczki, czyli do Doliny Królów. Tutaj również czeka na nas na początku mnóstwo sklepików, gdzie możemy zakupić pamiątki. Po zapoznaniu się z planem tego miejsca i przejściu pierwszych bramek, Meleksem podjeżdżamy bliżej. To właśnie tu możemy zwiedzić grobowce m.in. Ramzesa IV i IX oraz Tutenchamona. Na początek kierujemy się do grobowca Ramzesa IV, gdzie mamy około 10 minut na zwiedzanie i ważne jest to, aby nie robić zdjęć z lampą błyskową oraz nie dotykać ścian. Jest on stosunkowo płytki i łatwy do zwiedzania. Zobaczymy tu piękne kolorowe dekoracje oraz dobrze zachowane inskrypcje. Kolejnym grobowcem, jaki możemy zobaczyć, jest grobowiec Ramzesa IX. Jest to jeden z popularniejszych grobowców. Znajduje się tu długi korytarz prowadzący do komory grobowej, a na ścianach reliefy przedstawiające sceny z życia faraona. Ostatnim grobowcem, jaki mamy okazję dziś zobaczyć, jest grobowiec Ramzesa III. Jest to jeden z najlepiej zachowanych grobowców. Mamy tu długi korytarz około 125-metrowy, który prowadzi do komory grobowej. Ściany pokryte są barwnymi reliefami i hieroglifami. Zobaczymy tu sceny przedstawiające Ramzesa w towarzystwie bogów, podróż przez świat podziemny oraz wiele symboli ochronnych. W Dolinie Królów nasza wycieczka dobiega końca. Przed nami jeszcze kilkugodzinny powrót do hotelu. Wycieczka trwała 1,5 dnia, a biuro Red Sea Trips zadbało nie tylko o transport z hotelu i z powrotem, ale także o dojazd w poszczególne miejsca, nocleg, wyżywienie i wszelkie atrakcje. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ofertą tego biura. Dla nas to już koniec tej fascynującej przygody, a lot balonem zdecydowanie zostanie w naszej pamięci na bardzo długo. Serdecznie zachęcamy Was do zostawienia łapki w górę i komentarza oraz subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!